Hello, hello, tutaj Monia Music i zapraszam na pogadanki z Monią. Jako że filmik ten ma swoją premierę 1 października, akurat wtedy, kiedy zaczyna się umowny rok akademicki, to uznałam, że to będzie idealny moment na to, aby w końcu Wam opowiedzieć, jak pisałam licencjat. I w ogóle powiedzieć Wam o wszystkim z tym związanym. Mam tutaj swoją pracę licencjacką, oczywiście w czarnej oprawie, bo czarny jest moim ulubionym kolorem, więc nie mogło być inaczej, musiałam sobie zamówić czarną okładkę. No i zacznijmy może od tytułu mojej pracy, ja już go mówiłam w drugim odcinku, ale powiem jeszcze raz. Problem samooceny wśród młodzieży licealnej w Tomaszowie Mazowieckim. Działania twórcze w formie projektu socjalnego jako forma przeciwdziałania alienacji i zaburzeniom depresyjnym. Brzmi to ciekawie, tytuł bardzo rozbudowany i ogólnie jakby ktoś jeszcze nie wiedział, ja skończyłam studia licencjackie z kierunku praca socjalna, więc to jak najbardziej pasuje do mojego kierunku, zwłaszcza, że miałam też specjalność praca z osobą chorującą psychicznie. No i prace licencjackie osób z naszego roku musiały być związane z tą specjalnością, co oczywiście jak najbardziej tutaj jest zachowane. I żeby Wam to pokazać, rozbijemy sobie ten temat na czynniki pierwsze. Pierwsze słowa tematu: problem samooceny. Uderzamy w samoocenę. Samoocena, samoakceptacja to czynniki, które jeżeli u danej jednostki są na niskim poziomie, prowadzą do chorób psychicznych. I to jest w sumie dosyć prosta linia. I nie mówię, że tak jest zawsze, ale w wielu przypadkach tak jest. Bo jeżeli ktoś ma niską samoocenę, to nie rozwija się, nie ma pasji, nie ma celu, nie ma sensu w życiu, bo uważa, że i tak nie ma po co tego szukać. Nie szuka też sobie żadnych znajomości, dlatego że nie wierzy w to, że jest wart tego, aby mieć przyjaciół, no bo uważa, że nikt go nie będzie lubił i że każdy go będzie odrzucał. Jeżeli takie osoby z niską samooceną, niskim poczuciem własnej wartości zamykają się w sobie, to się autoizolują. Czyli jest to właśnie autoalienacja. Alienacja, która jest zawarta później w moim temacie, to jest inaczej wykluczenie społeczne. Czasem człowiek może być po prostu wykluczony społecznie przez innych z różnych innych powodów, nie tylko z powodu niskiej samooceny, a może czasem być tak, że właśnie to, że człowiek jest wykluczony społecznie, prowadzi do tego, że ten człowiek zaczyna mieć niską samoocenę. A jeżeli człowiek jest wykluczony społecznie, ma niską samoocenę, nie widzi sensu życia i nie ma celu swojego życia, to jest naprawdę bardzo, bardzo prosta droga do choroby psychicznej. Ale lećmy dalej z tematem mojej pracy. Problem samooceny wśród młodzieży licealnej w Tomaszowie Mazowieckim. Robiłam to w swoim starym liceum w Tomaszowie, bo dowiedziałam się, że jestem tam mile widziana. I w sumie wiedziałam, że to, co miałam gdzieś tam już w głowie, jakiś pomysł na projekt socjalny, zaraz przejdę do tego tematu, ale wiedziałam, że w tej szkole to się może udać. No bo jak przeczytamy drugie zdanie tematu, to widzimy działania twórcze, czyli oczywiście artystyczne, no bo jak żeby inaczej w moim przypadku, w formie projektu socjalnego, czyli projektu, który ma na celu załagodzić dany problem społeczny, po prostu sprawić, aby dana grupa społeczna poddana projektowi miała jakiś rozwój danego rodzaju, to tak w bardzo wielkim skrócie, jako forma przeciwdziałania alienacji i zaburzeniom depresyjnym. Jak sama nazwa mówi, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zaburzeniom depresyjnym, do których wykluczenie społeczne może jak najbardziej doprowadzić. I jeszcze tutaj na tej stronie tytułowej mam tytuł mojego projektu socjalnego, który był podstawą do całej pracy licencjackiej, czyli Rozwiń skrzydła. Może trochę oklepane, ale wiecie, proste, konkretne i wiemy, o co chodzi. No i właśnie dochodzimy do tego momentu, że na pracy socjalnej podstawą do pracy dyplomowej jest projekt socjalny. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda na wszystkich kierunkach, ale projekt socjalny chyba pojawia się tylko i wyłącznie, kiedy się studiuje pracę socjalną. No i właśnie trzeba było przeprowadzić taki projekt, który później był podstawą do tej całej pracy. No i ja wymyśliłam sobie projekt na to, aby właśnie poprzez działania artystyczne, najlepiej muzyczne, wiadomo, podnieść samoocenę młodzieży. W sumie miałam już ten pomysł tak naprawdę od 1 roku studiów, odkąd dowiedziałam się, że właśnie na pracy licencjackiej jest projekt socjalny.
No i w sumie jak już zaczęły się seminaria, a seminaria to się u nas zaczęły w połowie drugiego roku studiów, wiecie, na drugim semestrze, to ja wtedy napisałam maila do mojego promotora z całym pomysłem. Po prostu powiedziałam mu wszystko, o czym ja myślę, o czym ja marzę i to było tylko takie pytanie, czy to da się zrobić. I on powiedział, że to jest super pomysł, bo on też bardzo popiera działanie środowiskowe. I totalnie rozumie, że można nietypowo też działać, wychodzić poza schematy. Także mega się tym zajarałam, że dostałam tą zgodę i mogłam działać. Oczywiście dostałam też zgodę dyrektora szkoły, do której chodziłam, szkoły średniej. No i zaczęłam działanie. I w sumie od tego zaczęłam pracę nad licencjatem. Od części praktycznej. Tak naprawdę nie miałam nic napisane, ale mówię, dobra, zrobię ten projekt, im szybciej, tym lepiej i już będę wiedziała, o czym pisać. No ale projekt to nie jest takie hop-siup. Najpierw trzeba określić dokładnie problem społeczny. Żeby w ogóle sobie ułatwić temat, ja dosłownie na samym początku pracy zrobiłam sobie drzewo problemu. Drzewo problemu to jest taki schemat, na którym eksponujemy sobie problem socjalny, na którym chcemy się skupić. No i do tego piszemy też jego przyczyny oraz skutki, co później bardzo pomaga w rozłożeniu właśnie tego wszystkiego na czynniki pierwsze i dobraniu odpowiedniej metody przeprowadzania projektu i zrobienia do niego diagnozy. A do tego zaraz przejdę. No ale najpierw przejdę sobie do tego drzewa problemu. Ja sobie tutaj otworzyłam moją pracę licencjacką. Jejku, w ogóle ja jak to trzymam w ręce, to naprawdę jestem taka dumna z tego, nie? Dalej jestem dumna. A obroniłam się już 3 miesiące temu. I to na 5. Także super. Ale dobra, lecimy do tego drzewa problemu. Oczywiście moim problemem socjalnym, który sobie wyeksponowałam, jest niska samoocena młodzieży. No i mamy tu przyczyny. Hejt. Zarówno w internecie, jak i poza nim. Problemy w szkole, niepowodzenia w relacjach społecznych, niedocenianie sukcesów, problemy w domu, negatywne doświadczenia z dzieciństwa. A jeżeli chodzi o skutki niskiej samooceny młodzieży, to tutaj to tak pokręciłam ten schemat, ale to dobrze, bo to właśnie pokazuje, że wszystko się ze sobą łączy. Bo na przykład mam trudności w znalezieniu motywacji i utrzymaniu dyscypliny, brak pewności siebie, podwyższony poziom lęku i stresu i to wszystko później prowadzi do problemów zawodowych. No taka prawda. I na przykład podwyższony poziom lęku i stresu prowadzi też do chorób psychicznych, ale do tego prowadzi też obniżone poczucie szczęścia w życiu, do którego prowadzi niska samoocena. Oczywiście niska samoocena daje też bardzo dużą skłonność do wchodzenia w toksyczne relacje oraz właśnie do tej autoizolacji, o której mówiłam. A wchodzenie w toksyczne relacje też może powodować tą autoizolację. Także tutaj wszystko się ze sobą łączy. No i oczywiście napisałam, że autoizolacja prowadzi do wykluczenia społecznego, a wykluczenie społeczne do chorób psychicznych. Czemu w ogóle mówię, że wykluczenie społeczne prowadzi do chorób psychicznych? Bo słuchajcie, człowiek jest istotą społeczną. I mam to nawet gdzieś w pracy, ale nie mam pojęcia gdzie. Każdy z nas jest istotą społeczną, nawet jeżeli czujecie się introwertykami. Ja też się czuję introwertyczką, bo ja totalnie na pełnej ładuję bateryjki w samotności. A z ludźmi je totalnie rozładowuję, nawet jeżeli bardzo lubię z tymi ludźmi spędzać czas. Bo mam wielu takich ludzi, z którymi naprawdę super mi się spędza czas. Ale lubię też dużo być sama, żeby podładować swoje bateryjki społeczne. I jeżeli czujemy taką potężną samotność, jakbyśmy nie mieli nikogo, to jest naprawdę pierwszy krok. Pierwszy krok potężny do chorób psychicznych. No ale dobra, ogarnęłam drzewo problemu, ogarnęłam jaki jest problem socjalny, musiałam zrobić diagnozę do projektu. Diagnoza do projektu to jest nic innego jak sprawdzenie, jak wygląda sytuacja w kontekście tego problemu społecznego w grupie docelowej, w której będziemy robić projekt. No i ja swoją diagnozę zaczęłam od wywiadów pogłębionych z dorosłymi. Dokładnie tam wyszło 8 nauczycieli, pedagog specjalna, pedagog szkolna i psycholog szkolna. I jeszcze przypomnę, że ja działałam w Tomaszowie, a mieszkałam w Krakowie, bo już wtedy był chyba październik? Nie, czy ja to we wrześniu zaczęłam? Chyba jeszcze we wrześniu zaczęłam te diagnozy, ale projekt przeprowadzałam w listopadzie,
więc ogólnie było grubo. To było dosłownie jeżdżenie na jeden dzień do Tomaszowa, przeprowadzenie projektu i następnego dnia rano powrót do Krakowa. To była jazda, ale nie żałuję, okej? No ale dobra, wracając. Rozmawiałam z tymi nauczycielami, zadawałam im pytania, chociaż to był wywiad pogłębiony, więc ja nie miałam takiego stricte scenariusza, wiecie, że ja mówię pytanie, ktoś mi daje odpowiedź. Tutaj chodziło o to, że ja miałam takie jedno na początek, na przykład ogólne pytanie i pozwalałam danej osobie mówić i mówić i mówić. I na bazie tego, co dana osoba powiedziała, ja dodawałam kolejne pytania. Że wiecie, jakby większość roboty w tym wszystkim robi osoba, która mówi, od której ja spisuję odpowiedzi. W tym przypadku nauczyciel lub specjalista. No ale dobra, udało mi się to ogarnąć, także fajniutko. Potem trzeba było znaleźć grupę docelową młodzieży, czyli które klasy mogłyby wziąć udział w projekcie. I to było ciekawe, bo ja dosłownie nie zapomnę chyba do końca życia. Siedziałam sobie w gabinecie pani pedagog, razem z pedagog specjalną i tą panią pedagog, przeglądałyśmy plany lekcji i patrzyłyśmy, które klasy mogłyby razem w danym momencie mieć ten projekt, bo on musiał być podczas lekcji, bo po lekcjach dużo osób nie mogło, weekendy też średnio wchodziły w grę, także to była jedna wielka grupowa burza mózgów. Do tego jeszcze próbowałyśmy wybrać takie klasy, które wiedziałyśmy, że tego najbardziej potrzebują. No i się udało, wybrałyśmy 2 klasy. Chciałam 2 klasy, żeby było około 50 osób, bo ogólnie planowałam diagnozę ilościową wśród młodzieży, czyli po prostu ankiety z pytaniami zamkniętymi, na bazie których później robiłam sobie bazę danych w Excelu do statystyk. No i dobra, dałam te ankiety do wypełnienia. Zanim dałam ankiety do wypełnienia, to jeszcze musiałam dać zgody dla rodziców, bo przecież uczniowie niepełnoletni. No i dałam te ankiety, wzięłam te ankiety z powrotem. No i dobrze, że miałam dosłownie 52 ankiety, bo do diagnozy ilościowej potrzebne jest minimum 50 osób, bo gdyby było mniej niż 50 osób, to wtedy statystyki nie miałyby sensu. Więc dobrze, że miałam 52 osoby. I w ogóle do diagnozy jakościowej, czyli w moim przypadku do wywiadów pogłębionych, mieliśmy minimum 8 osób. No a ja miałam 11, więc chillera utopia. No i co? Po diagnozie oczywiście wrzucenie tego w Excel, podliczenie różnych średnich i tak dalej. Ja jeszcze tam bawiłam się w korelacje, bo mi promotor pokazał, jak robić korelacje i byłam taka wow, ale fajnie, lubię matmę. Nie no, ogólnie serio lubię matmę, a korelacje polegają na tym, że 2 dane losowe mogą się w jakiś sposób łączyć, współdziałać ze sobą. No i ja to obliczałam i w ogóle mam to w rozdziale diagnostycznym. Ja Wam później w ogóle o strukturze całej pracy też powiem, ale dajcie mi chwilę, znajdę Wam te korelacje. Mam fragment o korelacjach i już się jaram. W sumie to Wam przeczytam po prostu ten akapit, albo przynajmniej część, żebyście wiedzieli, na czym to polegało. Warto również dodać, że w badanej grupie widać wiele powiązań między danymi czynnikami, w tym korelacje istotne statystycznie. Tutaj się zatrzymam. Korelacje istotne statystycznie to są takie, które w 99% zgadzałyby się przy danej ilości powtarzanych prób. I nie do końca to kumam, ale promotor to mi wyjaśniał. Więc po prostu fajnie było o tym powiedzieć, że to są po prostu takie korelacje, że tak naprawdę to jest gotowy materiał dla różnych specjalistów, pedagogów i tak dalej. Także to było naprawdę świetne. Dobra, czytam dalej. Korelacje istotne statystycznie, do których przede wszystkim należy współwystępowanie postrzegania siebie przez pryzmat opinii innych i wiary w swoje możliwości na poziomie 44%. Czyli tutaj wiemy, że u 44% osób widać, że postrzeganie siebie przez pryzmat opinii innych, czyli przejmowanie się opinią innych, mówiąc kolokwialnie, bardzo mocno łączy się z wiarą w swoje możliwości, co jest jak najbardziej zrozumiałe. Tutaj jeszcze napisałam, że uczniowie kreują wyobrażenia o sobie na podstawie słów innych, które nawet nie muszą być prawdą i bardzo często obniża im to samoocenę, co potwierdzają obliczenia świadczące o korelacji tych właśnie 2 czynników w 22%. Co więcej, zarówno wiara w siebie i samoakceptacja występują w korelacjach z nastawieniem badanej młodzieży na nadchodzący dzień, kolejno w 17% i 24%.
26%. Tak, tutaj też liczyłam to nastawienie na nadchodzący dzień, dlatego że ja tutaj mam aneks. Mam aneks i w aneksie mam moją ankietę diagnostyczną, którą robiłam. I miałam takie pytania, właśnie chciałam, żeby one były takie jak najbardziej życiowe. I na przykład, jaka pierwsza myśl przychodzi Ci do głowy po obudzeniu się rano? I na bazie tego ja później sobie pogrupowałam te odpowiedzi, które są przykładowymi cytatami. Która z nich jest najlepsza dla zdrowia psychicznego, która jest najgorsza. Dawałam tam daną ilość punktów, no i tak właśnie sobie kodowałam to w Excelu. Ale to nie jest temat na teraz, okej? To nie jest temat na teraz. W ogóle zaczęło się ściemniać, jak to nagrywam, więc chyba sobie włączę światło. Dobra, światło zapalone, od razu mi lepiej. Wracając do mojej ankiety diagnostycznej, mamy też takie pytanie. Wstajesz z łóżka i szykujesz się do wyjścia z domu, spoglądasz na siebie w lustrze. Jakie myśli i emocje Ci wtedy towarzyszą? Wiedziałam, że lepiej trafię do młodzieży z tym, niż z rzeczami typu jak oceniasz swoją samoocenę? Od 1 do 5. No tutaj oczywiście też są takie klasyczki typu jak często wierzysz w swoje możliwości, czy czujesz się komfortowo wśród innych ludzi, albo na przykład jak oceniasz poziom stresu i lub lęku, który czujesz na co dzień w skali od 1 do 5. Miałam też oczywiście pytanie o dziedziny artystyczne, które interesują dane osoby. Była też oczywiście odpowiedź, że nie interesują mnie dziedziny artystyczne. Po przeprowadzeniu ankiety też wzięłam sobie dane właśnie z tego pytania, już nie do Excela, bo to nie było potrzebne, tylko do takiej tabelki, w której sobie napisałam, ile osób lubi daną dziedzinę artystyczną. No i tutaj były różne dziedziny artystyczne, ale najwięcej było na muzykę, 21 osób z 52 i na taniec 19. Wiedziałam, że taniec do wielu nie trafi, więc może być to, wiecie, lost case, więc uznałam, że pójdziemy ogólnie w muzykę. I wymyśliłam z pomocą promotora, tutaj muszę przyznać, bo sama miałam trochę mętlik w głowie, wymyśliłam pomysł na to, aby zrobić uczniom warsztaty tworzenia rytmów za pomocą przedmiotów codziennego użytku. I dosłownie jak znajdę sobie zdjęcia tego projektu, a one gdzieś tutaj są, to ja mam też zdjęcie tych materiałów. I między innymi to był blok techniczny i długopisy do tego, jakieś spinacze drewniane, kółeczka drewniane, jakieś szpatułki drewniane, no i kubki papierowe. I serio uczniowie się wkręcili. Jeżeli ogląda to ktoś, kto był podczas tego projektu i ja go przeprowadzałam z tym człowiekiem, to serio możesz stwierdzić, że się ludzie wkręcili. Ja mam z tego ogrom zdjęć, okej? Ja mam z tego ogrom zdjęć. Oczywiście, żeby nie było, ludzie też podpisywali zgody na wykorzystanie wizerunku. Wiecie, wszystko było dogadane, także luz. No i mój plan w ogóle po uzgodnieniu ze specjalistkami ze szkoły był taki, żeby zrobić 2 razy zajęcia, tydzień po tygodniu, tu akurat wyszły środy. Wiecie, jedna środa po drugiej, po 3 godziny lekcyjne. I mój plan na pierwszy dzień był taki, że przedstawialiśmy się sobie, co było w sumie najtrudniejszą częścią całego projektu. W ogóle dla tych uczniów. Nie dla mnie, dla uczniów. A potem już się rozkręciliśmy. I pierwszy dzień to była taka totalna zabawa. Oni sobie kombinowali z tymi przedmiotami, albo coś robili, wiecie, z internetu się czegoś uczyli za pomocą też tych przedmiotów, albo sami sobie wymyślali coś i szczerze, efekty przerosły moje najśmielsze oczekiwania. Na drugi dzień to było już coś poważniejszego. Zapytałam się uczniów, czy pamiętają, co było w zeszłym tygodniu. Ci, którzy byli w drugi dzień projektu, czyli większość osób, które były pierwszego dnia, powiedziało, że oczywiście pamiętają. To ja powiedziałam, no to robimy najpierw na rozgrzewkę to samo, tylko z przedmiotów, które macie ze sobą. I mogli wziąć wszystko. Cały asortyment swoich plecaków bądź toreb. Jakieś kurtki, ubrania, wszystko co było na tej hali gimnastycznej, bo robiłam to na hali sportowej. No i dało radę, słuchajcie, uczniowie mieli tak potężnie dobre pomysły. I ja już wtedy zauważyłam, że kurde, ten poziom samooceny jest naprawdę niezbyt ciekawy. Ja to mam też w tej pracy, bo ja robiłam tutaj oczywiście, wiecie, wszystkie opisy każdego pytania tak naprawdę, jeżeli chodzi o diagnozę. I gdzieś to mam, kurczę, czekajcie. Dobra, mam poziom samooceny młodzieży, wykres
I wychodzi na to, że patrzcie, 40% zbadanej młodzieży powiedziało, że widzi u siebie wiele niedoskonałości i ciągle się zastanawia, co może w sobie zmienić. Napisałam dosłownie, że patrząc na powyższe wykresy, bo tam jeszcze jeden opisywałam, można łatwo dojść do wniosku, że u większości badanych uczniów poziom motywacji i samoakceptacji jest przeciętny bądź niski, co jest bardzo alarmujące. Bo taka prawda. Miałam takie pytanie, jak często wierzysz w swoje możliwości? No i tutaj tak. Nigdy, rzadko, czasami, często, bardzo często. I akurat jeżeli chodzi o motywację i wiarę w siebie, to szło taką parabolą, że najczęściej ludzie mówili, że czasami wierzą w siebie, czasami jest bliżej nieokreślone. A wiecie, co jest najlepsze? Bo ja mam też tutaj ten wpływ słów innych ludzi na postrzeganie siebie. Jak często słowa innych ludzi wpływają na ich postrzeganie siebie. I to idzie wzrostowo, że wśród tych 52 osób najwięcej osób powiedziało, że bardzo często. Chyba tylko jedna osoba powiedziała, że nigdy nie wpłynęły na nią słowa innych ludzi. I jeszcze Wam przeczytam jeden akapit. W dalszej kolejności poruszyłam sprawę hejtu. Aż 46 z 52 ankietowanych osób stwierdziło, że spotkało się z cyberprzemocą skierowaną w ich stronę. Do tego wszyscy badani uczniowie odpowiedzieli, że byli świadkami gnębienia czy obrażania innych osób. I tutaj się pojawia moje pytanie, co się dzieje z tym światem? O, słuchajcie jeszcze tego! Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest poziom codziennego stresu badanych uczniów. W skali 5-stopniowej średni poziom stresu i lub lęku wśród młodzieży wynosi 3,23, czyli powyżej średniej ogólnej, co jest dosyć niepokojące. I to było 52 badanych uczniów. A co z resztą? Co z innymi szkołami? Co z innymi miastami? Jakby ktoś zrobił badania na całą Polskę, to serio byłoby grubo. Oczywiście diagnozę całej Polski też miałam, ale to zaraz do tego przejdę. Chciałam powiedzieć o tej samoocenie, bo chodzi o to, że tutaj serio ten poziom samoakceptacji w tej grupie był naprawdę mega niski albo przeciętny. A się okazało, że tak naprawdę wszyscy ludzie, którzy brali udział w tym projekcie, byli w stanie stworzyć niesamowite rzeczy, po prostu stworzyć coś z niczego. I sami wpadali na te wszystkie pomysły. Ja w ogóle tam się praktycznie nie angażowałam. Ja dałam im wolną rękę. I co jest najlepsze, jeszcze w drugim dniu powiedziałam, że jak stworzą rytm, to mogą stworzyć do tego tekst. Piosenki. O czymkolwiek. Byleby był cenzuralny. Powstały naprawdę super utwory. Przysięgam Wam, powstały cudowne rzeczy. I mieliśmy na to 3 godziny lekcyjne, na to wszystko, na ten cały drugi dzień, więc na wymyślanie tych piosenek to nie wiem, z 1,5 godziny zegarowej liczcie. Uczniowie w ogóle pracowali w grupach. Pierwszego dnia były to małe grupki, drugiego dnia były to większe grupki. Ale jak jeszcze się zintegrowali w tej grupie, co też było tutaj moim celem, bo jednak przeciwdziałałam alienacji, no to pracowali razem, wspólnie i stworzyli naprawdę piękne rzeczy. A teraz musicie mi wybaczyć, ale musimy zrobić mały przerywnik, bo już prawie w ogóle nie mam pamięci, więc będę musiała coś ogarnąć, żeby dalej nagrywać ten odcinek. Także see you soon! A few moments later. Jest nowy dzień, w sumie to parę dni później. W końcu mam czas, żeby to dograć. Na sobie mam comfy ubranko, przed sobą pracę licencjacką. I pamiętam, że skończyłam na tym, że po prostu ten projekt wyszedł cudownie i bardzo mi się podobało to, jak uczniowie pracowali na tym projekcie. I naprawdę mega się jaram. Do tej pory jaram się na maksa. Ale zapomniałam Wam powiedzieć o bardzo ważnej rzeczy, którą zrobiłam jeszcze przed projektem, a tak naprawdę o 2 rzeczach, czyli ustalenie celów i zrobienie analizy SWOT. Jak się robi projekt socjalny, to się ustala cel główny i cele szczegółowe. U mnie celem głównym była poprawa samooceny młodzieży licealnej, a cele szczegółowe to między innymi odzyskanie przez młodzież motywacji do działania, poprawa pewności siebie młodzieży, integracja młodzieży, obniżenie poziomu stresu i lęku młodzieży. I to jest bardzo ważne, aby zrobić to przed projektem, żeby wiedzieć, czy te cele zostały spełnione. Bo oczywiście przed projektem, też poprzez robienie tej analizy SWOT, o której zaraz powiem, założyłam sobie rezultaty. Dosłownie mam tutaj, że jeżeli chodzi o rezultaty jakościowe, to już tam przejdę do jakościowych, założyłam, że około 60% grupy docelowej może poczuć wzrost samooceny po projekcie. No to jest coś w tym stylu, no nie? Że właśnie w każdym tym aspekcie, w którym dałam swoje cele, chciałam
założyć jakieś rezultaty, w sensie musiałam, ale założyłam swoje rezultaty i to były rezultaty jakościowe, czyli takie miękkie, czyli te, co się uda osiągnąć pod kątem właśnie takich wewnętrznych przeżyć, tak to można nazwać, bo są oczywiście jeszcze rezultaty ilościowe, czyli twarde, które polegały na tym, że po prostu ile mi się udało zrobić na przykład godzin projektu, ile osób było w projekcie i na przykład, że założyłam, że łączna liczba osób, które uczestniczyłyby w projekcie chociaż w jednym dniu może wynosić 50 osób. U mnie to tam chyba wyszło, że jednak 45 osób, więc rezultat jak najbardziej wysoki. Bo żeby była jasność, projekt socjalny uważa się za udany w momencie, w którym rezultaty będą w minimum w 60% spełnione w porównaniu do przewidywanych efektów. Czyli na przykład, jak ja sobie na początku, szczerze mówiąc, planowałam, że chcę zrobić sobie to 4 tygodnie pod rząd, po 2 godziny, a wyszło mi, że to były 2 tygodnie pod rząd po 3 godziny, więc zakładałam 8 godzin projektu, udało mi się wynegocjować 6 godzin projektu, co i tak na szkołę jest naprawdę dużą ilością. I mój rezultat to było dosłownie 6/8, czyli 75%, czyli pod kątem tego projekt jak najbardziej udany. Jeżeli mówię chaotycznie, to bardzo Was za to przepraszam, aczkolwiek naprawdę nie mam zbyt dużo czasu na dogranie tego fragmentu. Moje życie jest aktualnie trochę chaosem, ale w sumie fabuła fabułuje i jest naprawdę super. Ale po prostu nie mogę się za dużo rozgadywać, więc próbuję Wam to wszystko mówić już w naprawdę wielkim skrócie. Oczywiście też opracowałam sobie harmonogram projektu i tutaj mam podział na wrzesień, październik, listopad i sobie napisałam wszystko. Rozmowy organizacyjne, projektowanie ankiet, rozdanie zgód dla rodziców, wszystko tu jest. A teraz wracając do analizy SWOT. Jest to analiza grupy docelowej pod kątem mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń. Czyli mocne strony i słabe strony to są czynniki wewnętrzne grupy docelowej wychodzące od tej grupy docelowej, a szanse i zagrożenia grupy docelowej wychodzą od zewnątrz, czyli od środowiska, w którym się otaczają, od ludzi, z którymi mają kontakt. I żeby Wam to przedstawić bardzo pokrótce, na przykład napisałam, że mocną stroną grupy docelowej jest to, że grupa docelowa jest zainteresowana tematyką projektu, bo to mi wyszło z diagnozy. A na przykład jako słabą stronę grupy docelowej napisałam, że możliwa niechęć grupy docelowej do pewnych działań spowodowana lękiem społecznym. Bo to mi też wyszło z diagnozy, tutaj w sumie głównie z diagnozy jakościowej z nauczycielami, z tych rozmów i też w ogóle z obserwacji, bo wiecie, jak ja się kręciłam po tej szkole, czasem na przerwach, to mogłam dużo rzeczy zaobserwować. Ale wtedy nie obserwowałam stricte tych 2 klas, które brały udział w projekcie, tylko ogólnie wszystkich uczniów. I w sumie, szczerze mówiąc, to właśnie wyszło na projekcie. Właśnie ten lęk społeczny. To bardzo wyszło na projekcie, ale i tak wszyscy tak naprawdę przełamali w sobie ten lęk, chociaż w jakimś stopniu, więc jestem naprawdę mega, mega dumna. A teraz przejdźmy sobie do czynników zewnętrznych. Na przykład szansą dla grupy docelowej było to, że autor projektu, czyli ja, ma doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wtedy byłam na praktykach z dziećmi i młodzieżą. Wtedy byłam w ogóle na praktykach z dziećmi i młodzieżą i jeszcze kiedyś w swoim życiu też już pracowałam z młodymi, więc wiedziałam, że mam podejście. Albo na przykład zapisałam otwartość dyrekcji szkoły na projekty dla uczniów. Bo taka prawda, bo ta szkoła jest naprawdę otwarta. A jeżeli chodzi o zagrożenia, to napisałam na przykład, że konieczność koordynowania przez autora projektu wielu działań projektowych jednocześnie. Uznałam, że jest to zagrożenie, ponieważ byłam świadoma tego, że naprawdę musiałam tam spiąć bardzo wiele rzeczy równocześnie. Miałam oczywiście dużą pomoc, co też napisałam w szansach, że duże wsparcie ze strony szkoły w zakresie organizacji projektu. Także wiecie, nie byłam w tym sama, aczkolwiek muszę Wam przyznać, że właśnie wtedy, jak ja robiłam ten projekt, jak ja to wszystko dopinałam, to ja właśnie wtedy wchodziłam na leki od psychiatry, więc ogólnie moja głowa szalała. Szalała na tysiące różnych sposobów, naprawdę. Więc to był dla mnie ciężki czas i uważam, że bardzo dobrze sobie poradziłam, jak na wszystkie okoliczności. I dalej jestem z siebie dumna, bo tak naprawdę tylko ja wiem i trochę mój promotor, jak dużo siły musiałam włożyć w to, żeby napisać ten licencjat i żeby w ogóle, wiecie, tak naprawdę podejść do tego wszystkiego z pasją, żeby uwierzyć w ogóle w siebie, że ja potrafię.
Więc no, tutaj tylko ja to wiem i tutaj nie robię z siebie ofiary. Ja po prostu jestem z siebie dumna i zawsze będę. No ale dobra, wiecie, projekt się udał, to najważniejsze, ale po projekcie trzeba zrobić jeszcze ewaluację. Ewaluacja to jest po prostu ocena sytuacji po projekcie. Czyli sprawdzenie w dany sposób, czy te przewidywane rezultaty sprawdziły się przynajmniej w 60%. Ja to zrobiłam w postaci ankiety online, bo już nie miałam czasu zjeżdżać do Tomaszowa kolejny raz. I dałam tam same pytania otwarte, aby nie robić kolejnych statystyk, bo one i tak by się nie zgadzały z tymi diagnostycznymi, w sensie różnica pomiędzy nimi, bo z ankiet ewaluacyjnych miałam mniej odpowiedzi niż z ankiet diagnostycznych, więc to by nie miało sensu po prostu. Więc chciałam poprzez pytania otwarte ocenić wzrost. No i to mi się udało, tam te rezultaty naprawdę wyszły superancko. Także fajniutko, fajniutko. A i jeszcze nie powiedziałam Wam, że dzień po drugim dniu projektu ja jeszcze przyszłam do tych klas i rozdałam im dyplomy dla całych klas i dla każdego z uczniów. Imienne dyplomy. Jako taka pamiątka, podziękowanie za udział w projekcie. To jest zawsze bardzo miły gest. No i nawet mam tutaj przykładowe odpowiedzi uczniów po projekcie, właśnie w tej ewaluacji i to jest super. Było bardzo przyjemnie, czułam się zaangażowana w cały projekt. Albo na przykład, na początku nie byłam przekonana, ale końcowo zmieniłam nastawienie i super się bawiłam. Oczywiście zapytałam się też o aspekty, które według uczestników projektu warto by było zmienić. No i na przykład ktoś napisał: nie podobało mi się w pierwszym dniu podchodzenie do mikrofonu przez mój lęk przed mówieniem przed większą grupą ludzi. Właśnie o tym mówiłam, lęk społeczny i ja byłam jakby nastawiona na to, że komuś się to mogło nie podobać, także totalnie wiecie, dla mnie chillera, fajnie, że ludzie mi też to mówią, bo to też jest dla mnie sygnał, no nie? Wiecie, mimo tego lęku, o którym ta osoba mówi, ta osoba się przełamała, bo każdy, kto był pierwszego dnia na tym projekcie, się przełamał i wyszedł na środek, chociaż na chwilę. Więc tutaj to jest dla mnie sygnał, że okej, jest ten lęk, ale jest też możliwość pokonania go, bo jednak ktoś się przełamał. No także ta ewaluacja tutaj jest też rozbudowana totalnie. No i w sumie podsumowując kwestię projektu, projekt wyszedł, udał się. A teraz opowiem Wam pokrótce o całej strategii pracy, o tym jak to pisałam, a zacznijmy od tego, że pisałam to w cały świat. Na początku chciałam zacząć sobie od teorii, wiecie, od pierwszego rozdziału, a potem uznałam, że nie mam weny, więc zaczęłam nagle drugi rozdział, potem trzeci rozdział i tak sobie pisałam, wiecie, w kółko. Raz to, raz to, raz tamto. Na co mi przyszła wena, to pisałam. Więc może lepiej po prostu powiem Wam o strukturze pracy. Oczywiście jest strona tytułowa według wytycznych dziekana. Kolejna strona tytułowa, na której też jest abstrakt i słowa kluczowe, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. No a potem mamy spis treści. No i przechodzimy do struktury pracy. Oczywiście na początku jest wstęp, potem jest rozdział pierwszy, który jest totalnie teoretyczny, potem rozdział drugi, który jest diagnostyczny, czyli opisuje diagnozę na 3 poziomach: makrostrukturalnym, mezostrukturalnym i mikrostrukturalnym. Diagnoza makrostrukturalna to jest diagnoza całej Polski, mezostrukturalna to regionu, czyli w moim przypadku wzięłam województwo łódzkie, no a diagnoza mikrostrukturalna to jest po prostu diagnoza grupy docelowej. No i rozdział trzeci to jest rozdział stricte projektowy, czyli opis projektu, tego co się działo i oczywiście ewaluacja projektu i wnioski po projekcie. No a potem zakończenie, potem bibliografia, czyli spis alfabetyczny wszystkich książek, artykułów i innych różnych źródeł, z których czerpałam moją wiedzę do tej pracy. Potem jeszcze był spis tabel i wykresów i potem aneks, w którym były dodatkowe załączniki właśnie typu ankieta diagnostyczna, ankieta ewaluacyjna. Jeszcze dałam do aneksu pewne dane, na bazie których obliczałam inne dane, ale nie dałam stricte tych danych do pracy, więc dałam je do aneksu, żeby nie było, że wzięłam to, wiecie, znikąd. No i od razu mówię, że u mnie się to trochę rozjechało, bo mój rozdział pierwszy jest bardzo rozbudowany. Dobra, teraz na szybko, co jest po kolei? Będę Wam po prostu czytać podrozdziały, jakie mam i jakieś smaczki może stąd, bo w sumie ciekawe są tutaj dane, w sensie ciekawe. One są przerażające. Wiecie, no już strasznie dużo osób wie, że zaburzenia depresyjne są bardzo rozległym problemem, ale jak się spojrzy na liczby,
To jest grubo. No ale dobra, rozdział pierwszy, oczywiście wstęp do tego rozdziału, no i potem mamy podrozdziały. No i pierwszym z nich jest konceptualizacja podstawowych pojęć i brzmi to groźnie, ale to jest po prostu czysta teoria, czyli wiecie, wyciągacie pojęcia, które są związane z tematem waszej pracy i je opisowo wyjaśniacie. Więc ja tutaj zaczęłam w ogóle od alienacji, od podziału alienacji. Oczywiście też opisywałam depresję i rodzaje tej depresji, bo jest wiele typów zaburzeń depresyjnych. O, i tutaj mam Ericha Froma, Zerwać okowy iluzji, moje spotkania z myślą Freuda i Marksa. Aktualnie jestem w trakcie czytania książki Froma o sztuce miłości, więc wiecie, jakby ja serio, psychoanaliza on top. Ale tutaj dałam tą koncepcję, promotor mi to podpowiedział, bo jednak... dobra, przeczytam wam fragment po prostu. Bo ja tu pisałam o anhedonii, czyli niemożności odczuwania szczęścia. I cytat z mojej pracy. W tym miejscu warto wspomnieć o Erichu Fromie, który słusznie stwierdził, że brak choroby psychicznej wcale nie oznacza zdrowia psychicznego. To jest bardzo dobra koncepcja, bo właśnie brak choroby psychicznej nie oznacza, że ktoś jest w pełni zdrowy psychicznie. Bo jeżeli nie jest w stanie odczuwać szczęścia, ale teoretycznie nie ma żadnej choroby psychicznej, ale nie jest w stanie odczuwać szczęścia w życiu, to coś jest nie tak. I mówię to teraz może dosyć kolokwialnie i tak wiecie, lekko, ale jest to problem bardzo poważny i taki powszechny. No ale dobra, idąc dalej. O, oczywiście mam zjawisko alienacji, definicja i czynniki determinujące, przyczyny alienacji, skutki alienacji, metody przeciwdziałania alienacji, bo to też jest ważne. Dalej mamy depresja jako następstwo alienacji, metody zmniejszania ryzyka depresji. O, przechodzimy sobie do diagnozy. Diagnoza makrostrukturalna, czyli zakres alienacji i depresji w dzisiejszej rzeczywistości społecznej. Wynalazłam odsetek osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Polsce i teoretycznie ta liczba osób spada z roku na rok, ale co tutaj było? W 2023 roku aż 16,3% Polaków z różnych grup wiekowych narażonych było na wykluczenie społeczne, co daje, uwaga, ponad 6,1 miliona osób. I właśnie o tym mówiłam, że jak się spojrzy na liczby, to jest grubo. O, mam też alienację i depresję wśród młodzieży, najczęstsze przyczyny depresji wśród młodzieży, bo tutaj było, jejku, ja tutaj coś znalazłam. A, wiem, bo ja pisałam też o internecie. I wiecie, ja nie uważam, że internet jest zły, bo jakby gdybym uważała, że jest w pełni zły, to bym tu nie działała, ale uważam, że jest trochę zły i dlatego tu działam, żeby po prostu przeciwdziałać tej całej patologii, która jest w tym internecie i sorry. Nie zmienię zdania, jest naprawdę grubo czasem i nie chce mi się nawet wgłębiać w to, ale nawet w swoim licencjacie napisałam o słynnym Pandora Gate. I napisałam też o moich wnioskach z perspektywy twórcy. Przeczytam wam fragment w sumie. Młodzi ludzie bardzo często odbierają treści udostępniane w internecie jako całe życie osoby nagrywającej, a jednak dla przykładu filmik trwający 3 minuty pokazuje 3 minuty z danego dnia, a nie cały dzień. Albo kolejny fragment. Ponadto wśród nastolatków widać ogromną skłonność do wchodzenia w relacje parasocjalne. Dla wyjaśnienia, młodzi uważają, że twórcy, których oglądają, są ich znajomymi bądź nawet przyjaciółmi, co tylko potęguje izolację tego pokolenia od rówieśników, bo uważają, że prawdziwy świat to ten, co jest online i że tam mają prawdziwych przyjaciół. Napisane w cudzysłowie. Także wiecie, no tutaj, no sorry, ja byłam szczera w tej pracy, ja byłam bardzo szczera w tej pracy i uważam, że dobrze zrobiłam, że napisałam o wszystkim, o czym tylko myślałam. I żeby nie było, ja najpierw napisałam do promotora, czy ja mogę powiedzieć o swoich wnioskach w związku z twórczością. I on powiedział, że tak. Dobra, mamy tu jeszcze charakterystykę nastoletniej depresji, zakres depresji wśród młodzieży, co widać, że z każdym kolejnym rokiem się wzrasta, co jest bardzo przerażające. Tak samo z roku na rok tak naprawdę wzrasta ilość prób samobójczych odnotowanych, jak i zamachów śmiertelnych. Przechodzimy do rozdziału drugiego, czyli diagnoza. Oczywiście najpierw wstęp do rozdziału, a potem podrozdziały. No i mamy zakres alienacji i zaburzeń depresyjnych w województwie łódzkim, zakres alienacji i zaburzeń depresyjnych w Tomaszowie Mazowieckim. No i tak, sytuacja wśród młodzieży oparta na autorskiej diagnozie.
I tutaj ta diagnoza trwa długo. No i tak jak mówiłam, założenia projektu socjalnego, opis projektu, o to też jest ważne, żeby opisać projekt, na czym on ma polegać. Nie opis działań, które się rzeczywiście wydarzyły, tylko opis projektu, jaki mamy w planach. No i tutaj mam tą tabelkę z tymi rzeczami artystycznymi, tutaj mam też cele projektu i właśnie drzewo projektu, cele też właśnie w tabelce rozpisane, analizę SWOT, a to w przewidywanych efektach projektu mam analizę SWOT. No i mamy rozdział 3, czyli realizację projektu, wstęp do rozdziału i podrozdziały. No i tak, harmonogram realizacji projektu. I tutaj napisałam sobie dzień pierwszy, czyli opisałam, co się działo w pierwszym dniu. Potem opisałam sobie dzień drugi, czyli to, co się działo w drugim dniu. Podsumowanie działań projektowych, to było akurat bardzo króciutkie, bo to dosłownie jest jedna strona, na której są 2 zdania i 2 zdjęcia. No i potem ewaluacja projektu, czyli ta ocena, o której mówiłam. Wnioski po projekcie. I tutaj Wam przeczytam w sumie ostatni akapit tych wniosków. Uważam, że tego typu projekty, w których wychodzi się poza stereotypowe ramy pomocy społecznej, mają bardzo duże znaczenie w pracy ze społecznościami lokalnymi. Pracownicy socjalni mają szereg możliwości, ale ze względu na przyzwyczajenia i wymagania od świata działają bardzo wąsko, a to już w wielu przypadkach nie wystarcza. Oczywiście każdy rodzaj pomocy jest potrzebny, ale my jako ludzie mamy tyle możliwości działania, że nie ma sensu zamykać się tylko na wyuczone schematy. Działanie środowiskowe jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala różnym grupom społecznym na poprawę funkcjonowania w oparciu o ich zainteresowania, a to działa o wiele mocniej niż rzeczy narzucone na siłę przez innych. Jestem bardzo dumna z moich wniosków, okej? No i na koniec chciałam Wam powiedzieć o tym, że zazwyczaj prace naukowe pisze się w formie bezosobowej. Nie pisze się, że ja coś zrobiłam, tylko autor projektu coś zrobił. Szczerze mówiąc, nie czułam tego kompletnie. Napisałam to w formie pierwszoosobowej, na co promotor oczywiście się zgodził. Powiedział, że to jest dosyć rzadkie w tego typu pracach, ale spoko, że jakby to nie jest zarzut i że mogę tak pisać, więc luz. I szczerze mówiąc, nie żałuję, że wybrałam właśnie tą drogę pisania w formie pierwszoosobowej, bo dzięki temu czułam, że rzeczywiście to, co piszę, jest moje. Oczywiście wszystko zależy od promotora, od uczelni, od wymagań, także tutaj nie będę Wam narzucać stylu pisania. Zresztą każdy ma inny styl. Ja mam dosyć literacki, przynajmniej tak go określił mój promotor. Chyba powiedziałam Wam wszystko, co chciałam powiedzieć o tej pracy. I serio, taka rada ode mnie dla obecnych studentów, przyszłych studentów. Nawet jeżeli nie będziecie musieli tej pracy drukować, weźcie se to wydrukujcie. Bo jak macie to wydrukowane w takiej jeszcze pięknej oprawie i oglądacie to sobie, patrzycie na to, czytacie to, to rozpiera taka ogromna duma, że tego się nie da opisać. I ja osobiście nie zamieniłabym tego na nic kompletnie innego. Dobra, ja się z Wami żegnam, idę dalej ogarniać życie. Życzę Wam powodzenia we wszystkim, co robicie w życiu, a studentom życzę udanych prac dyplomowych, obronionych na 5. Trzymajcie się, love ya so much!